Dzisiaj kontynuujemy budowę modelu czołgu Cromwell, ale nie będziemy już kurczowo trzymać się tego, co pokazuje instrukcja. Żeby model przypominał pojazd generała Maczka, musimy na bazie archiwalnych zdjęć odtworzyć kilka charakterystycznych elementów. Z tej strony Tomek ze sklepu Actom, zapraszam. Zostało nam jeszcze kilka standardowych części do zamontowania w kadłubie. Wklejam włas po stronie strzelca, zostawiam go w wersji zamkniętej, ale jak najbardziej jest opcja przyklejenia go w pozycji otwartej. Następnie panele w tylnej części kadłuba. Do pancerza z lewej strony przymocowany będzie później łom. I jeszcze kilka drobiazgów z przodu, osłony reflektorów. Tutaj jeszcze cały czas nie ma nic trudnego, idziemy za instrukcją, bo wszystkie te elementy znajdowały się na czołgu dowodzenia generała Maczka. W kolejnym punkcie instrukcji mamy montaż działa. Jest to armata kalibru 75 mm i tutaj pierwsza istotna różnica. W czołgu dowodzenia jej po prostu nie było. Zamontowana była atrapa wykonana z drewna. Na zdjęciach widać, że jest ona grubsza i nieco krótsza, a hamulec wylotowy nie ma bocznych otworów. Miała ona tylko z daleka wyglądać na prawdziwą. Cromwelle w wersji Command były pozbawione głównego uzbrojenia na rzecz większej ilości miejsca wewnątrz wieży. Musiała się tam znaleźć dodatkowa radiostacja i stolik, na którym można było rozłożyć mapę. Wykonanie lufy pozostawię na później. Teraz zmontujemy resztę wieży. Składała się ona ze zespawanej części wewnętrznej oraz przymocowanych do niej na takich charakterystycznych śrubach płyt pancerza zewnętrznego. Całość sklejamy, zostawiam tylko na później przednią płytę, do której w następnym odcinku przymocujemy lufę. Zajmiemy się teraz wieżą, która wygląda nieco inaczej niż w standardowej wersji. Najistotniejsza różnica polega na rozmieszczeniu anten. Czołg dowodzenia, jak już mówiłem, posiadał dwie radiostacje. Jedna służyła do kontaktu z podległymi pod dywizję szwadronami, a druga z korpusem i z innymi dywizjami. W miejscu, gdzie normalnie znajduje się wyrzutnik granatów dymnych, w heli wyprowadzona jest antena dookulna na podstawie przymocowanej 4 śrubami. Trzeba więc odciąć nadmiar plastiku, który został odlany razem z wieżą. Zrobiłem to drobną piłką w formie żyletki. Po obu stronach odcinanego elementu przykleiłem taśmę maskującą, żeby piłka nie zniszczyła powierzchni wieży. Tutaj moje niedopatrzenie, niestety ten fragment filmu się nie nagrał, za co przepraszam. Tak to wygląda po końcowym wyszlifowaniu. Antena jest w zestawie, wprawdzie instrukcja każe ją przymocować w innym miejscu, ale w tylnej części wieży naszego Cromwella są tylko zwykłe anteny długie, bez takich podstaw. Teraz potrzebny nam będzie materiał znany jako HIPS. Jest to polistyren, podobny do tego, z jakiego wykonane są części w modelach i można go kupić w formie takich arkuszy o różnych grubościach. A więc z hipsu o grubości 1 mm wycinamy kwadrat 5 na 5 mm i w jego środku wiercimy otwór na antenę. Mam tu jeszcze pręt z polistyrenu o średnicy 1 mm, który pocięty na plasterki będzie taką uproszczoną wersją śrub mocujących.
Przyklejam je niewielką ilością kleju Tamiya Extra-Thin. Niezbędna będzie też oczywiście precyzyjna penseta. Antena jest gotowa, ale to dopiero rozgrzewka. Do zrobienia jest jeszcze na przykład lusterko, którego nie ma w zestawie i trzeba je wykonać od zera. Do tego celu będziemy potrzebować kilka rzeczy. Kawałek gipsu o grubości 0,5 mm, pręt o średnicy 1 mm, taki sam jak wcześniej, drut średnicy około 0,5 mm, kawałek cienkiej blachy, na przykład aluminiowej, pensetę, wiertarkę ręczną z wiertłami 0,5 mm i 1 mm, ostry skalpel i solidną linijkę, najlepiej stalową. Z blachy wycinamy pasek o szerokości, no właśnie jakiej. Mając zdjęcia pojazdu, musimy poszukać jakiegoś punktu odniesienia, który pozwoli nam określić wielkość elementu. Zwróćcie uwagę, że generał trzyma się tutaj lusterka i szerokość profilu można porównać do długości małego palca, czyli będzie to jakieś 7 cm. Dzielimy ten wymiar przez skalę modelu, czyli przez 35 i mamy wynik 2 mm. Wycięty 2 mm pasek blachy szlifuję z jednej strony, żeby zaokrąglić rogi i 1 mm wiertłem robię otwór na samym końcu. Teraz trzeba oszacować długość tego elementu. Na wydrukowanym zdjęciu akurat szerokość jest zbliżona, więc z wystarczającą, wydaje mi się, dokładnością możemy określić długość. Odcinam potrzebny fragment i na drugim końcu również zaokrąglam rogi i nawiercam otwór. Teraz wiertłem 0,5 mm przewiercam plastikowy pręt w poprzek i ten fragment z otworem wklejam w przygotowane miejsce na pasku blachy z jednej strony. Do tego celu używamy kleju cyjanoakrylowego, oczywiście klej zwykły do plastiku nie sklei nam plastiku z metalem. Nawiercam jeszcze jeden otwór w pręcie plastikowym. Przez te otwory będzie przechodził drut utrzymujący lusterko. Samo lustro wycinamy z gipsu o grubości 0,5 mm. Będzie to prostokąt o wymiarach około 7×4 mm. Szlifuję krawędzie i zaokrąglam rogi. Na samym środku wiercę otwór i mocuję w nim przygotowany fragment plastikowego pręta. Od razu można przewlec też drut i dopiero wtedy wszystko skleić razem. Do drugiego końca paska blachy wklejam jeszcze kawałek pręta, który posłuży do pewnego osadzenia całej konstrukcji na błotniku czołgu. Zostawiam teraz to wszystko do wyschnięcia i w międzyczasie wykonamy inny element. Będzie to podkowa, która na czołgu generała Maczka musi się znaleźć na lewym błotniku. Do wykonania podkowy użyję cyny, czyli spoiwa lutowniczego o średnicy około 1 mm. Może to być też drut miedziany lub inny, ale cyna wydaje mi się tutaj lepszym wyborem, bo jest to dużo bardziej plastyczny materiał. Na trzonku pędzelka o średnicy około 5 mm formujemy przybliżony kształt i narzędziem, które chyba każdy ma w domu, wykuwamy podkowę.
Teraz w palcach bez problemu możemy korygować kształt. Kiedy podkowa wygląda już jak należy, nabijam jeszcze dookoła kilka punktów imitujących otwory w podkowie. Do spodniej strony przyklejam kawałek pręta plastikowego i w odpowiednim miejscu błotnika nawiercam otwór, dzięki któremu podkowa będzie solidnie osadzona. Teraz dopiero widać, że jest nieco za długa, także jeszcze minimalnie skracam i zaokrąglam końce. Podkowa gotowa. Wracamy teraz do lusterka. Od razu nawiercam otwór w błotniku, do którego wkleimy element. Pasek blachy trzeba teraz odpowiednio uformować. Od samego lusterka odcinam niepotrzebny pręt i szlifuję powierzchnię zwierciadła na równo. Docinam jeszcze na odpowiednią długość pręt metalowy i można już skleić wszystko razem. Wiem, że z tym nawiercaniem poszczególnych elementów jest sporo pracy, ale właśnie dzięki temu cała konstrukcja jest bardziej wytrzymała, wszystko jest do siebie dobrze dopasowane i nie ma obaw, że gdzieś przy malowaniu jakiś fragment odpadnie. Tak to wygląda na tą chwilę. Jak widzicie, niektóre elementy można zrobić samemu od podstaw. Oczywiście wymaga to więcej pracy, ale za to satysfakcja gwarantowana. W następnym odcinku dokończymy budowę. Zostało jeszcze kilka detali do wykonania, między innymi wspomniana wcześniej lufa. Także słyszymy się niebawem. Do usłyszenia, cześć.